zapraszamy na ostatnią część z serii vlogów z naszej podróży po Yucatanie. To będzie piękne, magiczne i chilloutowe miejsce, które nam się bardzo spodobało. Będzie dużo natury, bo jesteśmy na Holbox, maleńkiej wyspie na samym szczycie na północy Yucatanu. Właściwie to jest grupa 3 wysp, a my zapraszamy na wspólne jej oglądanie. Jak to wygląda, można zobaczyć na tej grafice, którą trafiliśmy obok centralnego placu wyspy. A to hotel Ardentia. Nie ma go na bookingu, jak wielu takich miejscówek na Holbox, ale był bardzo spoko. Wyróżniał się niezwykłym muralem poświęconym bioluminescencji, o której opowiem później. A co do murali, to na każdym kroku spotykaliśmy zarówno takie poświęcone zwyczajnym ludziom, jak i majańskim tradycjom. Malunki, maski i ozdoby są częścią kultury Yucatanu, co czuć też na Holbox, wyspie, na której dominuje niska zabudowa i piaszczyste uliczki. Pierwszy raz próbuję chilaquiles, takie typowo meksykańskie śniadanie. Góra naczosów, do tego czerwona albo zielona salsa, do tego cebulka, jest ser, śmietana i jajka albo kurczak. Są różne wersje. Powiem wam, że ciekawe danie, takie no typowo lokalne, ale chyba bym drugi raz nie zamówił. Co się śmiejesz? No. Nie no, ciekawe. Moja szakszuka lepsza. Nie no, twoją szakszukę uwielbiam. No, więc doliska szakszuka zdecydowanie wygrywa. Ale powiem wam, być w Meksyku i nie spróbować chilaquiles to po prostu, no, słabieńko. Trwająca kilka dni wyprawa na Holbox miała dać nam odetchnąć po niezwykle aktywnej i pełnej przygód podróży po Yucatanie. Dlatego czas dzieliliśmy między poszukiwaniem najlepszych smaków i knajpek, spacerami nad brzegiem morza i poznawaniem wyspy z buta. Z klapka. I tak niespiesznie szwendając się po wyspie dotarliśmy do pięknej Karolindy, którą odkryła nam mieszkająca na Yucatanie Dominika z Domi Travel Stories, która gorąco namawiała nas na Holbox i za to chwała jej, dzięki i serdecznie ją pozdrawiamy. Szybko przekonaliśmy się, że na Holbox nie należy się spieszyć, bo dane nam będzie zobaczyć więcej. Podniebne bitwy o rybę, palmy w okolicach Cocoa Beach, zachód słońca z Karolindy. I to, że wraz z nastaniem zmroku życie nie zamiera, a wręcz przeciwnie, przenosi się na oświetlone ulice centrum. I to czas, by poszukać dobrego miejsca na kolację. Pierwsze z testowanych Holbox Foodie Market okazało się bardzo różnorodne i dobre. I wcale nie dziwiły nas kolejki, w których można było spędzić ponad pół godziny. Wygląd tych tacos z krewetami, dorównujący ich smakowi, mówi chyba wszystko. A w sąsiedztwie zabawa rozkręca się już na całego. My tymczasem lecimy do kolejnego miejsca z tacos. Nie żebyśmy odwiedzili to wszystko jednego wieczora, ale sami rozumiecie, że film rządzi się swoimi prawami. To miejsce nazywa się Taco Cueta. Jest tanim barem tacos, ale tanim nie oznacza złym. Tacosy mają znakomite, ale piwo trzeba sobie kupić w sklepie obok. Wieczorem na uliczkach Holbox króluje street food. Polecamy te obłędne naleśniki z bananem, a na dobicie pyszne lody z wiórków kokosa. Nic więcej, tylko zamrożone wiórki. Poezja. A do rajses, które tu widzicie, lepiej wpaść w ciągu dnia.
Możecie się zastanawiać, co robić na Holbox, bo to wyspa przecież jest naprawdę niewielka, ale na przykład można wybrać się na taką wycieczkę po 3 wyspach, na którą nam się nie udało w końcu ostatecznie wybrać, bo okazało się, że ciekawszą opcją są na przykład rowery. No ja w ogóle radzę przede wszystkim wypożyczyć rower, nawet jak wybierzecie się tutaj na jeden dzień i przejechać od Punta Coco do Punta Mosquito i wtedy zobaczycie naprawdę całą wyspę. Jak na dłużej, to oczywiście na dłużej rowery i jeszcze przejechać te wszystkie uliczki klimatyczne, ale rower to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. No, zdecydowanie. Można się oczywiście wybrać na ten trip na 3 wyspy, tylko on jest dosyć krótki, więc to jest taka trochę gonitwa od miejsca do miejsca, a jak chcecie dłużej poplażować, to rower chyba wydaje nam się opcją lepszą. Przetestowałem też dla Was opcję wyprawy na bioluminescencję, czyli obserwowanie planktonu, który świeci. Płaci się za to 350 pesos, a okazało się, że mógłbym właściwie pójść pieszo na Coco Beach, na końcu Coco Beach. Po prostu wchodzi się do wody i tam jest tego planktonu dużo, po lewej stronie, gdzie wypływa rzeka. Tylko tutaj warto mieć latarkę ze sobą. Warto mieć latarkę tylko na tę drogę, a później już tę latarkę się wyłącza, bo inaczej nie widać tego efektu świecenia planktonu, ale jest to bardzo ciekawe zjawisko. Warto wziąć ze sobą latarkę, bo wiele ulic na Holbox jest nieoświetlonych. Więc za dnia zobaczmy, jak wygląda kolejna część wyspy po drodze do jednej z piękniejszych plaż na Holbox, czyli Punta Mosquito. Tu znajduje się ulubiona miejscówka kitesurferów. Tuż za kajtowym spotem jest rezerwat fauny i flory Jumbalam. Oczywiście jest pełen ptaków, które wygrzewają się w słońcu lub poszukują smakowitych kąsków, ale przede wszystkim można w nim spotkać wyjątkowe stworzenie. To krab podkowiasty, którego pancerzyki znajdowaliśmy na piasku plaży. Z polskiego nazywany skrzypłoczem lub mieczogonem. Jest uważany za żywą skamielinę, ponieważ praktycznie nie zmienił się przez ostatnie 445 milionów lat. Ich krew jest niezwykle cenna do badania chorób bakteryjnych, a białko z krwi kraba testowane jako nowy antybiotyk. A to już druga wyjątkowa plaża na Holbox, Punta Coco. Woda jest w niej tak płytka, że kilkaset metrów można spokojnie iść bez większego zanurzania. A to, widziana z lotu ptaka, maleńka wysepka La Passion, znajdująca się na wschodnim krańcu Holbox. Woda jest tu równie płytka co na Punta Coco i Mosquito. Ale to Punta Mosquito jest naszym zdaniem zdecydowanie najbardziej ulubionym miejscem wypoczynku zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych, jak i naszym. O Japonkach mówiłaś? No i właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, Japonki to jedyne buty, które powinniście tutaj zabrać, jak popada deszcz. Żeby nie było tak rajsko, na Holbox są też takie ciemniejsze strony. Może przesadziłem ciemniejsze, ale pewnym problemem mogą być kałuże. Wszechobecne kałuże, szczególnie w porze deszczowej. Zobaczcie. O ja, ta jest zimniejsza. Ta jest zimniejsza. Musimy, krótko mówiąc, dotrzeć do narożnika i dalej przejdziemy suchą stopą. No ale to takie jedno mała niedogodność, którą można zdecydowanie pominąć przy całym ogromie rzeczy pozytywnych. O, fuck, klapka zgubiłem. A ja tam uważam, że to jest urok tej wyspy. Tak? O. Pływający klapek. Proszę, a teraz muszę szukać drugiego. Te kałuże są niestety po kolana i tylko Japonki się tutaj sprawdzają. Nie przejmujcie się nimi, one są ciepłe, więc spokojnie ciśnijcie dalej. dalej. To jest urok tej wyspy, więc to się a tutaj nogi umyjecie w później w morzu. Dokładnie tak, ja dzisiaj tak zrobiłam. No i co jeszcze? No i odwiedzić te wszystkie pyszne bary. Poczynając od najlepszej naszym zdaniem śniadaniowni, czyli Pineapple. Niech was nie zrażają tłumy przed wejściem. Swoje trzeba odstać, by cieszyć oczy i podniebienie naprawdę królewskim śniadaniem.
A to już kolejne piękne i porównywalne z Pineapple miejsce. Hotel nazywa się Mandarina, jest świetnie położony na plaży w kierunku Mosquito i serwuje takie pyszności. Samo dobro i zdrowie, nie do przejedzenia. Barów jest bardzo dużo, dobre jedzenie właściwie z różnych części świata, ale oczywiście króluje jedzenie meksykańskie, bardzo dużo tacos. No my wam właściwie cały czas tutaj we vlogu opowiadamy, więc nie będziemy kolejny raz opowiadali, Guacamole i ceviche. Co można zjeść. Zachodnia część wyspy w stronę Punta Mosquito jest zdecydowanie godna polecenia, bo tu znajdują się najpiękniejsze plaże i fajne knajpki. A podziwiając te widoki, zapraszamy do zostawienia łapki, komentarza lub suba. Kto co woli. I tutaj najbardziej zachwyca ten kolor wody, który momentami w sposób niezauważalny łączy się z niebem. Mojito. I odpoczywać, nie mojito, odpoczywać. Ale na Holbox, ale na Holbox się jedzie po prostu poplażować troszkę i tak pocieszyć się słońcem i takim kolorem wody ładnym, który jest ładniejszy, gdy nie ma dużo wiatru. Kto to mówi? Przecież my odpoczywamy pijąc mojito. No tak, to tak. No okej, dobra, odpoczywamy pijąc mojito. Ale oprócz tego odpoczywania i picia mojito, to podczas całej podróży po Yucatanie pyknęliśmy nogami 120 km w 8 dni, bo reszta była nurkowa, więc dużo tego leżenia nie było. A najwięcej to było na koniec radości z tych pięknych widoków, jakie nas otaczały i spacerów po Punta Mosquito. Przyglądajcie się tu uważnie temu, co pod wodą od strony morza, bo często zapędzają się tu płaszczki. Jeszcze kilka polecajek, jak dojechać na Holbox. Można na przykład autobusem największej linii w Meksyku, czyli ADO. Można shuttlebusem. Dojeżdża się do Chiquila. Fery. Ile kosztuje to fery? 200, znaczy prom. 220 pesos za osobę. Prom płynie około 20 minut. Jeżeli ktoś chce przyjechać, popracować zdalnie na Holbox, to odradzamy, ponieważ jest tu okropny, bardzo słaby internet. Bardzo słaby. Więc my też tutaj rzeczy wrzucamy później, no, krótko mówiąc, to nie da się. W wielu miejscach nie da się płacić kartą, więc trzeba mieć cash. Nie da się płacić też taką kartą w telefonie. Jeżeli chcecie wybrać kasę, to na tej ulicy, która biegnie od portu, od promu, jest po lewej stronie bank i bankomat, a chyba 50 metrów dalej za nim jest to miejsce, gdzie... Bardzo blisko, to jest jedyny bank na wyspie, także nie sposób. Tak, i 50 metrów za nim jest taki market, w którym można doładować internet różnych sieci, więc... Przy płatności kartą jeszcze trzeba powiedzieć, że przy płatności kartą doliczają 4% prowizji w knajpach. Tak, to jest ta prowizja, którą banki pobierają za opłatę kartą, a tutaj wymyślili, że przerzucają to na klienta. Taki meksykański bank.
Żegnam się z Wami o poranku. Z portu opuszczamy przepiękną wyspę Holbox. Jeżeli spodobał Wam się ten vlog, kliknijcie suba, zostawcie lajka, a my zapraszamy na kolejne podróże i kolejne filmy. Do zobaczenia. Si enseguida vamos, siempre controlando.